Witam Państwa serdecznie na szkoleniu e-learningowym, w którym chciałbym omówić proces analizy danych przy użyciu czata GPT. Na wstępie od razu zaznaczę, że szkolenie zostało nagrane wcześniej, ale w dniu jego premiery na serwisie YouTube ja jestem obecny na żywo na czacie. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania, jeżeli takowe pojawiłyby się w trakcie wyświetlania materiału. Dzięki temu szkoleniu chciałbym, abyście dowiedzieli się, jak skutecznie analizować dane przy pomocy czata GPT. Spoiler alert, to jest bardzo proste, ale jeszcze kilka miesięcy temu było bardzo trudne lub zupełnie niemożliwe. Dzisiaj mamy już de facto w rękach coraz więcej fascynujących narzędzi, które umożliwiają analizę dużych zbiorów danych bezpośrednio w czacie GPT. Dzięki temu dostępna staje się dla nas praca, która wcześniej zarezerwowana, czy pewne spektrum zadań, które wcześniej były zarezerwowane dla analityków danych. To się ładnie nazywa Data Scientist. Mało tego, jestem głęboko o tym przekonany i mam na to dowody, że to jeszcze nie koniec. Prezentowane narzędzia, choć już dające bardzo duże możliwości, są jedynie wstępem do tego, co nas niebawem czeka. Otóż już spotkałem się z takim narzędziem jak Code Interpreter, które de facto nie potrzebuje danych wysokiej jakości do pracy. Te narzędzia, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, potrzebują, żeby te dane były uporządkowane, ustrukturyzowane, ale być może niebawem i ten problem nam zniknie. Szanowni Państwo, przejdźmy zatem do programu naszego dzisiejszego szkolenia. Zaczniemy od pierwszego punktu, czyli wprowadzenia do wykorzystanych narzędzi, i te wprowadzenie prowadzi dla Was ktoś inny, nie ja, a poprowadzi dla Was awatar AI o imieniu Staszek. W ramach drugiego punktu, czyli konfiguracji narzędzi, pokażę Wam, jak skonfigurować ChatGPT oraz Notable, aby móc przeprowadzić skomplikowane analizy danych, o których będziemy sobie rozmawiać. Przygotowałem dla Państwa szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak to zrobić. Punkt trzeci dotyczy danych, które wykorzystałem w analizie. Omówię, skąd pochodzą, jakie zawierają informacje, jakie pytania możemy na ich podstawie postawić. Czwarty punkt to przebieg samej analizy. Przejdziemy przez cały proces od importu danych, przez ich czyszczenie, jeżeli będzie to potrzebne, i przetwarzanie, pomodelowanie i wizualizację. W trakcie szkolenia wykonamy dwie analizy. Jedną danych liczbowych, drugą danych tekstowych, tak zwaną analizę sentymentu. Punkt piąty to interpretacja uzyskanych wyników. Pokażę Wam, jak wykorzystać ChatGPT do przygotowania wyników analizy, przedstawienia wniosków, jakie możemy z niej wyciągnąć. Na koniec, w szóstym punkcie, pokażę, jak przygotować prezentację z wynikami. Stworzymy prezentację w aplikacji PowerPoint. Chciałbym pokazać, jak można wykorzystać narzędzia AI, w tym narzędzia już dostępne w samej aplikacji, ażeby szybko stworzyć pierwszą wersję prezentacji. Szkolenie będzie miało charakter taki narzędziowy, będzie polegać na tym, że ja będę wykonywać poszczególne zadania bezpośrednio w aplikacjach, będę omawiać wykonywane kroki, wskazywać ewentualne problemy lub potencjalne trudności. Istotnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, zanim przejdziemy w ogóle dalej, to jest kwestia bezpieczeństwa w ChatGPT. To sobie doskonale Państwo zdają sprawę. ChatGPT jest to potężne narzędzie. Nie mam wątpliwości, że technologia, która za nim stoi, zrewolucjonizuje, o ile już nie zrewolucjonalizowała tego, w jaki sposób pracują działy finansowe, controlling i wiele innych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Ale nie jest to rozwiązanie bez wad. Jest szereg problemów, od chociażby jest bardzo wiele przykładów sytuacji, kiedy ChatGPT, nie mając odpowiednich informacji, po prostu je zmyślał. I teraz takie informacje, jeżeli wpadną w złe ręce, zostaną źle wykorzystane, mogą mieć różne złe konsekwencje. Warto mieć tego świadomość i podejmować odpowiednie kroki, żeby ryzyko wystąpienia takich negatywnych konsekwencji minimalizować. No i odpowiadając na pytanie, które postawiłem tutaj w nagłówku slajdu, odpowiedź brzmi nie. Nie jest to rozwiązanie w 100% bezpieczne do wykorzystania przedsiębiorstwa, do wykorzystywania profesjonalnego. Posiada różne rozwiązania, takie jak szyfrowanie, dwuetapowa
weryfikacja przy logowaniu. Podobno są przeprowadzone różnego rodzaju audyty czy programy wyszukiwania błędów, ale dla mnie największym problemem jest to, że elementy naszej dyskusji z ChatGPT są zapisywane i mogą być wykorzystywane do dalszego rozwoju tego narzędzia, wykorzystywane jako dane szkoleniowe dla modelu, który stoi za ChatGPT. Jest to wyraźnie stwierdzone w często zadawanych pytaniach ChatGPT. Te dane mogą być wykorzystywane przez trenerów sztucznej inteligencji i OpenAI, czyli właściciel ChatGPT czy twórca, nie może usuwać określonych momentów w historii rozmów. Szanowni Państwo, w związku z tym wszystkim ja osobiście unikałbym wykorzystywania w ChatGPT danych prawdziwych, danych realnych, w szczególności danych osobowych czy danych poufnych dla Państwa i dla Państwa pracodawcy, dla Państwa przedsiębiorstw. Nie widzę w tym wszystkim przeszkód, ażeby pracować na danych ogólnodostępnych. Poprosić ChatGPT o napisanie kodu programu, czy nawet ogólnego zapytania do bazy danych, sformułować konspekt wystąpienia. Jeżeli szukałbym dzisiaj rozwiązania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego na rzecz przedsiębiorstwa, to jednak skłaniałbym się w stronę rozwiązań takich jak Azure OpenAI, które takich problemów, o których sobie przed chwilą rozmawialiśmy, nie posiadają. Natomiast wymagają też specjalistycznej wiedzy informatycznej, co powoduje, że traktuję je jako rozwiązanie pośrednie. Uważam, że docelowo ta technologia powinna być bardzo dostępna do wykorzystania również przez względnych lub całkowitych laików w obszarze analizy danych oraz informatyki. Jeżeli jednak Państwo decydują się, aby pracować w czasie GPT na danych Waszego przedsiębiorstwa, na danych poufnych czy danych osobowych, to robicie to na swoją własną odpowiedzialność. Również tyczy się to wykorzystania takich danych, jak omówiłem w punkcie pierwszym, czy przeprowadzenia takiej analizy, którą sobie omówimy w trakcie dzisiejszego szkolenia. Proszę to mieć na uwadze. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy dalej, jestem winny Państwu przedstawienie się. Ja się nazywam Michał Szudejko. Jestem menadżerem finansowym z w sumie ponad 17-letnim doświadczeniem w obszarze controllingu, analizy finansowej. Większość tego czasu przepracowałem w wiodącej grupie mediowej w Polsce. Moje portfolio doświadczeń, mam nadzieję, jest dość szerokie, bo od budżetowania przez raportowanie, konsolidację, czy poprzez business partnering dla całego działu sprzedaży, czyli obecnie obszaru internetowego i streamingu. Dysponuję doświadczeniem w projektach wdrożeń narzędzi kontrolingowych, narzędzi analizy danych. Wdrażałem, a następnie prowadziłem procesy kontrolingowe zarówno na poziomie całej organizacji, jak i jej części. Dysponuję, mam nadzieję, w miarę szeroką wiedzą finansową, którą dokumentuję tytułami CFA, CIMA oraz tytułem doktora nauk ekonomicznych, który uzyskałem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ale nie tylko ten hard skill, moją pasją, zwłaszcza w ostatnich latach, jest zagadnienie storytellingu opartego na danych, a dodatkowo wdrażaniem nowoczesnych technologii, takich jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Stąd między innymi pomysł, aby połączyć te dwa tematy i przygotować dzisiejszy e-learning, dzisiejsze szkolenie. Bardzo chętnie dzielę się wiedzą poprzez publikacje w takich periodykach jak Controlling i Zarządzanie, czy od jakiegoś już czasu blog, który tutaj Państwo widzicie. Trochę tych artykułów już się nazbierało. Oprócz bloga od zupełnie niedawna publikuję, jeżeli to tak można nazwać, bo to jest tylko jeden artykuł na razie, w innym serwisie blogowym Medium.com pośród innych znakomitych autorów. Zdarza mi się uczestniczyć w konferencjach branżowych w roli prelegenta, tam się czasami możemy spotkać. Najbliższe takie wystąpienie będzie miało
miejsce 28 września 2023, gdzie opowiem o zaprzęganiu danych do pracy, czyli niniejszym o tym, o czym dzisiaj też będziemy sobie trochę rozmawiać. No i oprócz tego prowadzę szkolenia we współpracy z EY Academy of Business oraz Centrum Edukacji PIBR, między innymi. Tam mój temat to jest właśnie storytelling oparty na danych. Zapraszam Państwa do odwiedzin na moim blogu, jednym, drugim. Zapraszam Państwa do kontaktu od razu też, czy poprzez bloga, czy tutaj poprzez czat, czy poprzez mój serwis na LinkedInie. Linki do wszystkich moich mediów znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w opisie kanału. Szanowni Państwo, nauka prezentowanych narzędzi powinna zająć Państwu nie więcej niż czas tego szkolenia, plus ewentualnie czas na konfigurację, tworzenie dostępów. Tego wszystkiego nie będziemy tutaj robić, to muszą Państwo wykonać w swoim własnym zakresie. Mam nadzieję, że to szkolenie będzie dla Was wartościowe, przydatne. Czekam na Państwa pytania, na Państwa komentarze. Tak jak powiedziałem, w trakcie premiery ja jestem dostępny na czacie, a po premierze zapraszam do kontaktu przez mój blog, poprzez kanał LinkedIn, czy jakąkolwiek inną formę, jaką Państwo mają do dyspozycji. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zapraszam teraz Państwa na krótką prezentację narzędzi AI powiązanych, z których będziemy korzystać. Prezentację poprowadzi dla Was awatar o imieniu Staszek. Uwaga! Staszek jest w trakcie nauki języka polskiego, więc może mieć pewne problemy. Na przykład trudność mu sprawia przechodzenie z polskiego na angielski, dopiero się tego uczy. No musicie Państwo mu to wybaczyć. Ma problem z wymową niektórych słów, ale się bardzo stara. Dość powiedzieć, że raptem 3 miesiące temu nie wyobrażałem sobie, że będzie możliwe stworzenie takiego awatara, który względnie dobrze mówi po polsku, dobrze wygląda, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie warto też wspomnieć, i to oczywiście też będą odpowiednie linki i notacje w opisie do filmu. Staszka stworzyłem przy pomocy narzędzi speechgen.io oraz Colossian. Tekst wystąpienia Staszka zasadniczo z drobnymi korektami napisał nie kto inny, a ChatGPT w wersji 4.0. Zapraszam Państwa na prezentację Staszka. Witajcie, mam na imię Staszek. Dzisiaj opowiem o narzędziach sztucznej inteligencji, jakie możemy wykorzystać w procesie analizy danych. Zacznijmy od ChatGPT. ChatGPT to zaawansowany model językowy, który wykorzystuje technologię GPT, Generative Pre-trained Transformer. Model GPT-3 jest jedną z wcześniejszych wersji, a GPT-4 to najnowsza, udoskonalona wersja. ChatGPT posiada wiele możliwości i zastosowań. Może pomagać w obsłudze klienta, odpowiadać na pytania, generować treści marketingowe, redagować teksty czy wspierać naukę różnych dziedzin. Dzięki swojej zdolności do generowania odpowiedzi na zadane pytania, ChatGPT jest niezwykle wszechstronny. Technologia, na której oparty jest model ChatGPT, to algorytm nienadzorowanego uczenia maszynowego. Jego trening polega na analizie wielkiego zbioru danych tekstowych, na przykład stron internetowych. Głównym celem tego procesu jest zdobycie wiedzy o języku, strukturze zdań, kontekście i semantyce. Podczas rozmowy GPT bierze pod uwagę wprowadzone przez użytkownika dane wejściowe, prompty, i na ich podstawie generuje odpowiedź. Model przewiduje, jakie słowo najprawdopodobniej nastąpi po danym ciągu słów, opierając się na tym, co nauczył się z analizy danych tekstowych. Przy przewidywaniu kolejnych słów model bierze pod uwagę wiele różnych możliwości i wybiera najbardziej prawdopodobną. Proces ten powtarza się do momentu wygenerowania pełnej odpowiedzi. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o ChatGPT. Przejdźmy teraz do konkretnych narzędzi umożliwiających analizę. Jedną z nowych funkcjonalności w ChatGPT są wtyczki,
zwane również pluginami. Wtyczki pozwalają na rozszerzenie możliwości asystenta poprzez dodanie specjalnych narzędzi i funkcji. Notable to oparte na chmurze rozwiązanie umożliwiające analizę i wizualizację danych bez konieczności używania języków programowania czy zapytań do baz danych. Notable umożliwia pracę z danymi z różnych źródeł, w tym połączenia bezpośrednio do baz danych. Zawiera narzędzia ułatwiające pracę zespołową, umożliwia łatwą i szybką dystrybucję raportów, które mogą być aktualizowane automatycznie. Notable może działać jako wtyczka do ChatGPT. Tym samym ChatGPT wzbogaca się o możliwość bezpośredniej analizy i interpretacji danych. Ostatnim problemem, z jakim musimy się rozprawić, jest import danych do ChatGPT oraz Notable. Co do zasady, ChatGPT nie obsługuje źródeł zewnętrznych jak bazy danych czy pliki Excel. Rozwiązaniem jest skorzystanie z repozytorium GitHub. GitHub to serwis internetowy, który hostuje repozytoria Git w chmurze, umożliwiając programistom udostępnianie kodu i zdalną współpracę w czasie rzeczywistym. Repozytorium to miejsce przechowywania kodu programu, nadzorowane przez Git. Jest to obecnie najpopularniejsze narzędzie tego typu na świecie. To wszystko, co chciałem Państwu dziś przekazać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałą część szkolenia. Szanowni Państwo, przejdźmy zatem do konfiguracji naszych narzędzi. Tak jak wspominam, Staszek, będziemy potrzebować trzech de facto narzędzi. Jest to oczywiście ChatGPT. Będziemy potrzebować również dostępu repozytorium GitHub oraz pobrania, instalacji i aktywowania konta w wtyczce Notable. Zacznijmy od ChatGPT. ChatGPT, a żeby dostać do ChatGPT w ogóle musicie Państwo otworzyć witrynę openai.com. No i żeby skorzystać z tego, co ja przedstawię na dzisiejszym szkoleniu, wymagana jest licencja płatna ChatGPT Plus, ponieważ będziemy potrzebować po pierwsze ChatGPT wersji 4, a po drugie wtyczki do ChatGPT są dostępne w chwili obecnej tylko i wyłącznie dla abonentów wersji Plus. A żeby aktywować taką wtyczkę po uruchomieniu ChatGPT, musimy przejść do opcji i w opcjach na zakładce Beta Features aktywować, tutaj trzecia u mnie jest, druga od góry de facto możliwość, czyli że włączyć możliwość używania wtyczek dostarczanych przez strony trzecie. Po aktywowaniu tej opcji przechodzimy sobie na górę okna ChatGPT i domyślnie mamy wersję pozbawioną wtyczek. Musimy wybrać drugą opcję, czyli plugins z właśnie beta. Tu już macie Państwo kilka wtyczek, które są u mnie zainstalowane, między innymi Scrapper do pobierania danych ze stron internetowych. Film szkoleniowy o tym, jak korzystać z Scrappera, pojawi się na moim kanale już w niedalekiej przyszłości. Nas interesuje już u mnie zainstalowane Notable. Natomiast, żeby zainstalować Notable, Scrappera czy jakąkolwiek inną wtyczkę, musimy przejść najpierw do sklepu z wtyczkami. Tam po krótkiej chwili zaloguje nam się, czy pojawią nam się wszystkie wtyczki. Dajmy temu chwileczkę, dokładnie, i poszukujemy tej wtyczki, która nas interesuje. Na przykład będzie to właśnie Notable. Musimy tutaj kliknąć install i to wszystko, natomiast później pojawi się nam jeszcze okienko logowania. Dobrze jest na przykład wcześniej, chwilę przed instalacją Notable, utworzyć sobie dostęp do serwisu GitHub, bo wtedy danych z logowania do GitHuba możemy również wykorzystywać w Notable, więc ma to jak najbardziej sens. Kolejnym potrzebnym nam narzędziem będzie GitHub. Tutaj już mam utworzono konto, widzicie Państwo mój awatar i nickname. I co? No ja już mam tutaj kilka repozytoriów
Państwo będą musieli takie repozytorium sobie stworzyć. W GitHubie klikamy zatem na Repositories, klikamy New. Tutaj wpisujemy nazwę naszego repozytorium. Ja je nazwę szkolenie storytelling. Tutaj pod spodem pojawia nam się informacja, czy dana nazwa dla repozytorium jest dostępna. Jesteśmy jego właścicielem. Ważne jest to, żeby to repozytorium było w trybie public. W innym przypadku Notable i ChatGPT mogą nie pobrać danych. Po utworzeniu tego repozytorium klikamy Create Repository. No i mamy już tutaj widok naszego repozytorium. Na tym etapie to tak zostawimy. Już niebawem do tego wrócimy, ładując nasze dane. I ostatnia rzecz, która nam jest potrzebna, to jest Notable. W Notable to, co nam będzie potrzebne, to stworzenie projektu. W projekcie będziemy zapisywać wyniki, będą zapisywane wyniki przeprowadzonych przez ChatGPT analiz. Również może się zdarzyć, że coś tam w ChatGPT się przerwie, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy tymi narzędziami. I często okazywało się, jak wykonywałem różne analizy, to w czasie GPT na przykład nie było widać danej wizualizacji, ale była ona dostępna bezpośrednio w Notable. Utwórzmy zatem taki projekt, z tego będziemy później korzystać. Wybieram tutaj na górnym ekranie polecenie Create Project. Nazwijmy to znowu szkolenie storytelling na przykład. Utworzę to w mojej przestrzeni. Szkolenie klikam Create. Później tego wszystkiego będę wracał, wywołując poszczególne elementy w trakcie generowania promptu w ChatGPT. Szanowni Państwo, przejdźmy do omówienia danych, jakie będą czy są wykorzystywane w trakcie tego szkolenia. Tak jak wspominałem, mamy dwa zestawy danych. Pierwszy zestaw danych został pobrany z serwisu Kaggle. Dotyczy on produkcji na rzecz popularnej platformy streamingowej. Dane są udostępnione na zasadzie CC0 Public Domain, to znaczy, że można z nich korzystać swobodnie, również na potrzeby komercyjne. I tutaj rzut okiem na te dane. Bezpośrednio po pobraniu wyglądały mniej więcej tak, czyli normalny plik CSV, nic nadzwyczajnego. Poszczególne elementy rozdzielono przecinkami, ja je tutaj rozdzieliłem na potrzeby tej prezentacji, więc mamy informacje o typie produkcji, mamy tytuł, mamy reżysera, mamy aktorów, mamy kraj produkcji, mamy datę dodania do bazy, mamy datę premiery, rating, czas trwania liczony w minutach bądź w sezonach, klasyfikację, czy to jest komedia, czy dokument i tak dalej, i krótki opis. Drugi zestaw danych, opinie klientów, został wygenerowany przez ChatGPT. Trochę musiałem go obrobić w Excelu, ale zasadniczo to miało taką postać jak tutaj. Są to różne wygenerowane, jak wspomniałem, przez GPT opinie klientów serwisu dostarczającego internet, od bardzo negatywnych po bardzo pozytywne. Ja jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy w trakcie analizy, jakie tak stworzone dane dają wyniki. Dane te udostępnię Państwu przez dysk Google'a. Link będzie dostępny w opisie filmu. Szanowni Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak załadować i przygotować też dane. Zacznijmy od prostszego case'u, mianowicie pliku z danymi dotyczącymi produkcji. Jak Państwo widzicie, jestem z powrotem w GitHubie i wybieram kartę. Jestem na moim repozytorium, które przed chwilą otworzyłem. Wybieram kartę code i muszę tutaj znaleźć polecenie uploading an existing file. I no już nie ma nic skomplikowanego, muszę znaleźć ten plik.
Po zaimportowaniu klikam Commit Changes. Już za chwilkę plik znajdzie się w GitHubie, mogę sobie zobaczyć. W zasadzie nie mogę, bo jest zbyt duży, ale wystarczy, że klikam polecenie raw albo view raw i wtedy widzę, jak ten plik wygląda. Z drugim z przygotowanych plików jest nieco więcej pracy. Znaczy możemy go sobie tak zaimportować, jak on jest, natomiast ja ten proces już przechodziłem i wiem, że no, tak jak teraz są te dane, to one powodują pewne trudności dla ChatGPT Notable. Tam próbuję sobie z nimi poradzić. Mi się to nie udało, ale i stąd też propozycja takiego rozwiązania, jak za chwilę Państwu pokażę, ale może Państwu się to uda, może będziecie mieli pomysł, jak ten proces zrobić lepiej, to bardzo chętnie zapoznam się z Państwa dokonaniami. Proszę mi dać znać poprzez te kanały, o których wcześniej wspominałem. A problemy są dwa. Po pierwsze to, że ChatGPT Notable co do analizy sentymentu lepiej sobie radzi z językiem angielskim. Tam ma większy bank słów, więc próbuję to wszystko, co tutaj mamy w języku polskim, przetłumaczyć na angielski i jakoś tak średnio mu to wychodzi. Musimy mieć na uwadze, te narzędzia są ciągle rozwijane. Pewnie niebawem ten problem nie będzie występować, może nawet już w trakcie premiery tego filmu on nie występuje, ale w momencie, kiedy to wszystko przygotowywałem, to jednak no, były tutaj trudności. Trzeba to wszystko przetłumaczyć na angielski, pokażę, jak to szybko i łatwo zrobić. A druga sprawa to to, że w tekście są przecinki, to również był problem, ponieważ ChatGPT nie był w stanie zaimportować tych danych i pokazać ich jako tabelki. Jak sobie z tymi problemami poradzić? Zacznijmy od tego drugiego, on jest prostszy, możemy go zrobić bezpośrednio tutaj w Excelu. Zaznaczam kolumnę z danymi, wybieram znajdź i zaznacz, zamień, przecinek, wpisuję znak przecinka, zamień na, wpisuję, musi zostać pusta, muszę upewnić się, że jest pusta, żeby nie było tam żadnych niepotrzebnych spacji. Ja zamień wszystko i gotowe. Z drugim z wymienionych problemów poradziłem sobie w ten sposób, że przetłumaczyłem wszystkie te opinie przy pomocy funkcji Google Translate w arkuszach Google. Aby to zrobić, kopiuję wszystkie posiadane opinie klientów, przechodzę do arkuszy Google'a no i aktywuję funkcję Google Translate. I tak, pierwszy element, który muszę podać tej funkcji, to jest oczywiście tekst, który ma być przetłumaczony. Następnie język źródłowy, którym jest język polski. Następnie język docelowy, którym jest angielski. Tak, mamy już przetłumaczone. Kopiuję tę funkcję dla pozostałych opinii. Muszę chwilkę poczekać, aż te wyniki się wygenerują. Dobrze. Wracam do Excela i zastąpię opinię w języku polskim opiniami w języku angielskim. OK. Jeszcze już tak dla porządku kronikarskiego zmienimy nazwę tym kolumn. I nazwę zakładki. Zapiszę ten plik, żeby mieć zachowany oryginał. OK. No i tak przygotowany plik. Jeszcze tutaj sobie dla pewności usunę, żeby nie było przypadkiem pustych kolumn. Czasami mogę nawet zaznaczyć już całość. Jest to zresztą jedną rzeczą, którą należy sprawdzić, jeżeli pracujemy w Excelu i importujemy dane do jakichś narzędzi, czy nie mamy pustych kolumn, pustych wierszy. Czasami zdarza się, że pozornie puste kolumny i może okazać się, że z jakiejś przyczyny są zaimportowane i to nam bruździ całą analizę, musimy to poprawiać bezpośrednio w źródle danych. A jak widać, można sobie szybko z takim problemem poradzić. Zapisuję, przechodzę do GitHuba. Mam tutaj jeszcze mój poprzedni plik z danymi produkcji Netflixa. Muszę pójść do karty, na samą górę, że tak powiem, karty code
w moim repozytorium i tutaj na tej karcie code znajduję polecenie add file, upload files. Wybieram plik. Plikiem tym będzie opinia klientów EN. Otwórz. Commit changes. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. No, plik został zaimportowany. Zobaczmy, jak wygląda. Wygląda całkiem ładnie. Tu już jest mniej danych, więc GitHub poradził sobie z importem. Jeżeli by się zdarzyło, że mają Państwo też te puste kolumny, czy powiedziałem, to akurat w przypadku tego pliku tutaj pojawi się kilka takich średników jeden po drugim. Tak? To jest jasny sygnał, że tutaj występuje tego typu problem. Myślę, że ChatGPT sobie z nim spokojnie by poradził, ale jeżeli możemy to szybko poprawić, to czemu by nie. To wszystko, co chciałem Państwu pokazać w części dotyczącej danych. Przejdźmy teraz do faktycznej analizy ChatGPT i Notable. Szanowni Państwo, mamy już wszystkie dane zaimportowane, jesteśmy przygotowani, możemy wykonać naszą analizę. Zacznijmy może od analizy produkcji dla platformy czy platformy streamingowej. Przejdźmy zatem do czata GPT. Będziemy pracować w czacie GPT wersji 4 i musimy aktywować wtyczkę Notable. U mnie ona już jest aktywowana, co widzę poprzez, pojawiła się taka ikonka poniżej wyboru modelu językowego. Jeżeli się nie pojawiła, no to muszę rozwinąć tutaj okienko pluginów i wybrać ten plugin, który mnie interesuje. Oczywiście w tym przypadku będzie to Notable. Można tych pluginów wybrać kilka naraz. Moje pierwsze doświadczenia z taką sytuacją są takie, że może to działać w sposób nie do końca zgodny z oczekiwaniem, że wszystkie obliczenia będą dużo dłużej, więc jeżeli wiemy, że nie potrzebujemy w tym przypadku scrapera, który służy do skrapowania stron internetowych, to pozostawmy tylko zaznaczoną opcję wyboru przy pluginie Notable. Jak będzie wyglądać nasz prompt? Przygotowałem go sobie już wcześniej. Nasz prompt składa się z 3 elementów. W pierwszym wierszu load this dataset, podamy adres do pliku raw, który przygotowaliśmy na GitHubie. Następnie podamy adres do projektu w Notable. No i wreszcie samo konkretne polecenie, jakie wydajemy ChatGPT. Chcielibyśmy, żeby wcielił się w rolę analityka danych, przygotował zaimportował te dane, wykonał ogólną ich analizę, przedstawił pierwsze wnioski, wykresy, jakieś ewentualnie zależności, trendy, cokolwiek zaobserwuję w takim pierwszym czytaniu. Później będziemy trochę dopytywać, ChatGPT o jakieś kolejne kroki w tej analizie, ale to za chwilę wszystko Państwo zobaczą. Uzupełnijmy nasz prompt. Ja tu już przygotowałem sobie nasze repozytorium. To, co potrzebujemy, to tak, musimy otworzyć nasz plik Netflix Titles i otworzyć jego wersję RAW. I adres strony internetowej, gdzie ta wersja RAW jest zapisana, kopiujemy i wklejamy do naszego prompta. Następnie wklejamy adres do projektu. Tutaj już przed chwilką przetestowałem, czy wszystko działa. Działa, za chwilę Państwo zobaczą, jak to wygląda. Natomiast tu nie ma kompletnie znaczenia, każdą kolejną iterację tej analizy, czy każdy kolejny czat z czatem GPT będzie zapisywał jako osobny projekt. Możemy zdecydować, który chcemy pozostawić, możemy trzymać je wszystkie, możemy je usuwać. To nie jest istotne na tym etapie. Teraz tylko kopiujemy adres strony internetowej, uzupełniamy prompt i tak naprawdę mamy już wszystko, czego potrzebujemy. Uruchamiamy zapytanie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W pierwszym kroku, który zazwyczaj trwa kilka sekund, w zależności od tego, jakie to są dane, ile to jest danych, czy są jakieś problemy z danymi, ChatGPT zaimportuje dane. No jak widać, nie było dużych problemów. Za chwilę powinniśmy zobaczyć podgląd danych, jak one będą wyglądały w czacie GPT i zobaczymy, jakie wnioski, jakie analizy już w tym pierwszym kroku program wraz z wtyczką wyprodukuje.
Udało się bez większych problemów. Widzimy, generuje w tym momencie program podgląd. To, co ja zaobserwowałem, zdarza mu się z nie do końca wiadomych przyczyn nie zawsze zaimportować pełen zestaw danych, no ale to nie jest wielkim problemem, bo za chwilkę pozadajemy dodatkowych trochę pytań. Dane są zaimportowane, program zaczyna analizę. Dla mnie już na tym etapie wygląda to niesamowicie, bo on tak naprawdę nawet nie pyta, co ma zrobić, tak? Widzieliście Państwo tam ten prompt, on nie był jakiś szczególnie szczegółowy, był bardzo ogólny. Mamy pierwszą wizualizację odnośnie struktury typów kontentu na platformie Netflix. Na początek struktura, teraz patrzymy na strukturę czy rozrzut po krajach. Najwięcej produkcji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest to może jakiś zaskakujący wniosek, ale widzicie, no ja teraz tylko sobie siedzę i komentuję. Mógłbym popijać kawę, herbatę, prawda? Wszystko robi się samodzielnie. Może nie są to najpiękniejsze wizualizacje, ale jak dla mnie na potrzeby takie czysto profesjonalne jak najbardziej wystarczą. Tutaj mamy informacje o liczbie produkcji, które były dodawane do katalogu Netflixa w poszczególnych latach. Popatrzmy na ratingi. No i widzimy tutaj, że większość produkcji ma rating TVMA. To, o ile dobrze pamiętam, że oznacza, że są to produkcje przeznaczone dla osób dorosłych. Popatrzmy na klasyfikację żanrów. I najwięcej mamy tutaj, przynajmniej w tej naszej bazie, informacji czy danych o filmach międzynarodowych. Dobrze, ale wiemy, że trochę w tym momencie już program zakończył tą wstępną analizą, teraz my możemy zadać mu jakieś dodatkowe pytania. Na przykład show me. Popatrzmy na czas filmów i seriali, które były produkowane na rzecz Netflixa. Zadałem mu takie właśnie to pytanie, że pokazał rozkład oraz trendy, jeżeli chodzi o duration, czyli czas kontentu. Uruchamia się ponownie Notable. No i tutaj widzimy akurat, że w tej kolumnie są jakieś problemy z danymi, są puste wartości, z którymi program musi sobie poradzić. Za chwilkę zobaczycie Państwo, właśnie już nawet też to widać, puste wartości zostaną uzupełnione przy pomocy medianą. Znowu jakiś kolejny problem, który program sobie musi skorygować. Kolejne podejście, wszystko robi to samo. Tak? Oczywiście to należy później zweryfikować, że to jest nowa technologia, czy to aby na pewno nie poszło gdzieś za bardzo na skróty. No ale jak dla mnie i tak robi to ogromne wrażenie. Proszę bardzo, mamy dystrybucję długości filmów, a teraz popatrzę na dystrybucję długości czy liczby sezonów wyprodukowanych do poszczególnych seriali. Okej, ciekawe, czyli najwięcej mamy pierwszego, drugiego sezonu, później już tych sezonów są tworzone dla coraz mniejszej
liczby tytułów. Dobrze, no to może spróbujmy jeszcze wyłapać, czy są jakieś inne trendy zależności, czy ewentualnie odstające wartości na różnych przecięciach danych. Spróbujmy takim oto promptem i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i aplikacja przetestuje kilka wariantów zależności i trendów. Możemy na tej podstawie teraz poprosić, żeby wygenerował tych wariantów więcej, albo poprosić o sprawdzenie konkretnych zależności, to w zależności od tego, co potrzebujemy dla konkretnej analizy. Testuje konkretne, przy pomocy różnych technik wizualnych program testuje kolejne hipotezy, kolejne warianty zależności. Ja bym tu akurat wybrał inny typ wizualizacji, no cóż ja mam do powiedzenia tak naprawdę w tak wyglądającym procesie. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, nasza analiza została wykonana. A za chwilkę przejdziemy do formułowania wniosków. Szanowni Państwo, wracam teraz do wykonanej chwilę temu analizy produkcji Netflixa. No, widzieliśmy, naprodukował się tutaj, mamy masę danych, masę wykresów wynikających z tego naszego zestawu danych. Spróbujmy poprosić ChatGPT o podsumowanie tego wszystkiego w postaci krótkich punktów, które moglibyśmy na przykład wkleić jako podsumowanie dla naszej prezentacji. Poprosiłem o podsumowanie ustaleń, podsumowanie wniosków i napisanie kilku krótkich punktów. Dobrze, mamy podsumowanie analizy. No to może czy z tego płynie, czy jest możliwość zbudowania jakichś rekomendacji dla naszej platformy streamingowej, co ona mogłaby robić lepiej na podstawie tych danych.
Znowuż poprosiłem o napisanie 3-4 krótkich punktów, czy są jakieś rekomendacje dla Netflixa albo naszej platformy streamingowej. No i proszę bardzo, pięknie. Szanowni Państwo, teraz przejdźmy do przeprowadzenia analizy sentymentu. Ponownie uruchomię czata GPT, wersja GPT-4. Aktywujemy wtyczki. No i napiszmy nasz prompt. On wygląda bardzo podobnie, przynajmniej te pierwsze 2 wiersze. Czyli musimy wskazać zestaw danych, projekt i wydać konkretne polecenie. Przejdźmy do zestawu danych. Ponownie musimy uruchomić plik w wersji RAW. Tam jest jakiś problem w tym pliku, jak widać na tym polu, ale zostawię go. Zobaczymy, czy ChatGPT sobie z nim poradzi. Adres projektu. Zwróćmy teraz uwagę na sam prompt. W prompcie prosimy o analizę zestawu danych i przeprowadzenie analizy sentymentu. No i podobnie jak poprzednio, narysowanie wykresów, pokazanie trendu zależności o sentymencie, a analizować będziemy opinię odnośnie usługi dostarczenia internetu. Uruchommy naszą analizę. Dane zostały wprowadzone do programu, no ale prawdopodobnie jest jakiś problem. Problem polega na tym, że wszystkie dane wgrały się do jednej kolumny, więc teraz program podzieli to sobie na 3 oddzielne kolumny. Zobaczymy, co mu wyjdzie. Udało się. Program przeszedł do analizy sentymentu. No i zostanie dodana kolumna z danymi od -1 do 1. -1 oznacza sentyment negatywny, +1 to jest sentyment pozytywny. Program przeprowadził analizę, no i teraz ją zwizualizuje. No i mamy pierwszą naszą wizualizację. Jak widać, mamy przewagę ocen pozytywnych. Pojawiały się również oceny neutralne i negatywne, ale jak powiedziałem, przewaga występuje ocen pozytywnych. Zobaczmy teraz, czy jest jakiś trend w czasie. Widać spory poziom fluktuacji, ale też chyba nie widać żadnego trendu. Spróbujmy spojrzeć jeszcze na inne granularności czasowe, jak tygodniowa i czy miesięczna.
I o taki prompt napisałem, żeby sprawdzić różnego rodzaju jeszcze czasowe, tygodniową, miesięczną. Tutaj widzimy, jak to się mniej więcej kształtuje, więc mamy jakiś jeden tydzień, gdzie są pojedyncze tygodnie, gdzie są głębsze te fluktuacje na potrzeby dane miesięczne. No, może poza tym ostatnim okresem mamy jakieś załamanie, ale generalnie te dane są zdecydowanie bardziej wygładzone. Spróbujmy spojrzeć na właśnie takie skrajne opinie. Jak one występują, czy można ocenić, że to są opinie skrajne, a później spojrzymy, co to konkretnie jest, czego dotyczy. No jak widać, nie wykazuje, żeby były jakieś specjalne outliery, więc może zobaczmy, jakie są takie najbardziej negatywne opinie. Show me. Zobaczmy takich 5 najbardziej negatywnych opinii, jak one wyglądają. Jak widać, no, są dość takie ostre te opinie, natomiast trudno powiedzieć, co tu się dzieje. Mam najgorszy błąd, jaki mogłem zrobić, a chcielibyśmy mniej więcej zrozumieć, co powoduje, że takie opinie są pozytywne lub negatywne. Więc może zróbmy coś takiego. Przy narysowaniu takich wykresów, które się nazywają chmurami słów i przeanalizować najpopularniejsze słowa, dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, co powoduje właśnie, że klient jest zadowolony, jakie czynniki powodują, że klient jest zadowolony i to wyraża swojej opinii, jakie czynniki powodują, że klient jest niezadowolony, czy są to te same.
No i mamy dwie nasze chmury słów i widzimy na przykład, że generalnie na przykład patrzymy na opinię negatywną, widzimy jakiś problem z zapałem prądu, są jakieś usterki, czy jakość internetu. Ewentualnie możemy spróbować jeszcze podrążyć. Dopytać, żebyśmy mniej więcej zrozumieli, trzeba właśnie, to jest szybkość usługi, czy jakość połączenia. No właśnie, dajemy, że mamy usługę, mamy szybkość internetu, prawda? W przypadku opinii negatywnych problem, czyli prawdopodobnie były jakieś usterki i były na przykład problemy właśnie z jakością połączenia internetowego, jaką ci klienci uzyskiwali. Szanowni Państwo, no możemy to jeszcze drążyć, możemy to tak zostawić jak jest, widzicie mniej więcej jak to działa, możemy jeszcze dalej dopytywać, nawet na tak skromnym zestawie danych, no, dość rozbudowany insight został wygenerowany. Przejdźmy teraz do kolejnych punktów, czyli pisania podsumowań oraz rekomendacji. No dobrze, to jakie z tego wszystkiego, co tutaj przed chwilą zrobiliśmy, posiłkując się czytem GPT, płyną wnioski? Proszę od razu o napisanie krótkich tych punktorów, ponieważ ChatGPT ma taką tendencję, żeby te opisy były dosyć rozwlekłe. No później to trzeba przerabiać, jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład, uwzględnić to w naszej prezentacji. No i widzimy przede wszystkim to, że ten scenariusz jest pozytywny, mocno fluktuuje w czasie, ale nie widać jakichś istotnych trendów. Nie ma istotnie odstających wartości. Mamy analizę słów. No i widać, że dzięki tej jakości usługi, jeżeli ona jest dobra, no to opinia będzie raczej dobra, a w drugą stronę, że są jakieś problemy, usterki techniczne, może okazać się, że ta opinia będzie negatywna. Ok. No to jakie są rekomendacje dla tego prowajdera? Czyli starać się utrzymać ten dobry poziom usługi, spróbować zidentyfikować negatywne opinie i poprawić stabilność połączenia, poprawiać generalnie poziom obsługi klienta, a regularnie również wykonywać tego typu ćwiczenia. Szanowni Państwo, przygotujmy naszą prezentację. Ja nie będę w trakcie tego szkolenia przygotował całej dokładnie tej prezentacji. Przygotujemy jej draft. Pokażę Państwu, jak z tego draftu przejść już do takiego pierwszego etapu, nazwijmy, przygotowania prezentacji w PowerPoincie i jak ten draft przenieść do PowerPointa. Wrzucimy jakąś jedną, dwie wizualizacje. No i już dalej, jeżeli Państwo będą chcieli, żeby sobie doćwiczyć, to zachęcam, żeby cały ten przykład wykonać do końca. Zacznijmy od przygotowania draftu prezentacji.
I napisałem mniej więcej wytyczne, jakbym chciał, żeby ten draft wyglądał, czyli żeby zostały użyte wyniki analizy, wnioski, rekomendacje. Chciałbym, żeby pojawił się taki slajd, gdzie będziemy jakiś mieli draft, kontekst, kiedy zostało przeprowadzone badanie, jak zostało przeprowadzone. Jedną prośbę miałem taką ekstra z poprzedniego doświadczenia, która mi dodawała dodatkowej pracy niepotrzebnej. To taki, że zaczynał ten draft od slide 1 i potem był jakiś tytuł, na przykład slide 2, to prosiłem, żeby tego nie uwzględnił, tylko były proste tytuły. I no, chciałbym, żeby ta prezentacja nie miała więcej niż 10 slajdów. No i mamy ten draft. Widzimy tytuł, czy slajd tytułowy. Mamy poszczególne slajdy i punkty, które zamieścimy z głównymi punktami, do których możemy później wklejać poszczególne wnioski. No i co możemy z tym teraz zrobić? No, przygotujemy właśnie za chwilę prezentację w PowerPoincie, krok po kroku pokażę, jak coś takiego zrobić. Skupimy się na kilku slajdach, które chciałbym, żeby były już na gotowo po tym szkoleniu, a później Państwo będą mogli w swoim zakresie dalej kontynuować z tą pracą. Szanowni Państwo, mamy nasz projekt prezentacji, no to teraz możemy przejść do dalszych kroków, a mianowicie przygotujemy konspekt tej prezentacji w aplikacji Word. Ja korzystam z aplikacji Word w ramach pakietu Office 2021, wersja Pro, ale wydaje mi się, że w większości wersji tam po 2013 roku te przynajmniej pierwsze kroki będziemy w stanie wykonać. I następnie przejdziemy już, zaimportujemy ten konspekt do PowerPointa i będziemy tam pracować dalej. Zacznijmy od skopiowania naszego projektu. Kopiuję wszystkie punkty poza tym ostatnim, bo nie jest mi do niczego potrzebne. Otwieram Worda, wklejam tekst jako tekst niesformatowany. No i następnie przy pomocy styli formatuję główne punkty, jak tytuł, poszczególne wyższe podpunkty, nazwijmy to tak, przy pomocy nagłówka 1. No, dobrze by było tutaj żadnego nie pominąć. OK. Recommendations, next steps. Tak jak mówiłem, nie będziemy wszystkich slajdów to robić szczegółowo, zrobimy tylko kilka, ale Państwo będą mogli tą metodą pracować dalej i na przykład taką prezentację dla treningu zrobić jak najbardziej do końca. Przesunę key findings wyżej, żeby były na początku, recommendation też, tak żeby nie zanudzać naszego audytorium szczegółami. Możemy przekleić te punkty podsumowania. I formatujemy je przy pomocy nagłówka 2. No i też możemy jakieś drobne korekty porobić, jeżeli tu widzimy tam, czy jak mają być kropki na przykład zrobione, prawda, no to już jak gdyby zależy od tego, jak Państwo preferują, co jest przyjęte w Państwa organizacji. Skopiujmy to sobie też rekomendacje. Te spacje, puste miejsca, przepraszam, ja usuwam. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak krytyczne, ale no, żeby tutaj, zauważcie Państwo, że to są takie puste punkty, one sformatowane, to prawdopodobnie PowerPoint by to źle zinterpretował. Jeszcze tutaj sobie przygotuję podpunkt do slajdu, który będzie opisywał rozkład tych naszych ocen. Poformatujemy pozostałe rzeczy, żeby nam ładnie do prezentacji powchodziły. Dobrze, wszystko jeszcze chyba tutaj. No i gotowe, możemy taki konspekt teraz zapisać i przejdziemy do dalszych kroków. Szanowni Państwo, ja już jestem w PowerPoincie i tutaj kilka słów komentarza wstępnego, ponieważ niestety różne wersje aplikacji PowerPoint różnią się między sobą i w związku z tym no, te ścieżki wykonania tych ćwiczeń
które teraz Państwu pokażę, będą różne, w zależności od tego, na jakiej wersji pakietu Office, czy jest to wersja całkowicie stacjonarna, czy jest to wersja subskrypcyjna z zainstalowaną aplikacją stacjonarną, będą się różniły. No, okazuje się, że czasami są pewne funkcje dostępne w wersji stacjonarnej, niedostępne w wersji online, co nawet byłoby logiczne, ale jest też i odwrotnie. I teraz no, trzeba tutaj stosować różnego rodzaju obejścia. Idealnie, jeżeli mieliby Państwo wersję subskrypcyjną z zainstalowaną wersją stacjonarną, wtedy wszystko to, co ja teraz będę dzisiaj robić, prawdopodobnie da się zrobić bezpośrednio na tej instalacji stacjonarnej. No, ja mam taki kłopot, że na swoim komputerze, na którym przygotuję ten film, mam wersję stacjonarną w wersji 2021 i nie ma on istotnej dla nas funkcji, którą za chwilę wykorzystamy, mianowicie projektanta slajdu. Co ciekawe, ta sama aplikacja, ale instalowana z paczki, że tak powiem, w ramach pakietu subskrypcyjnego tego projektanta posiada. A więc ja będę musiał pierwszy krok wykonać na aplikacji stacjonarnej, czyli wykorzystać ten przygotowany przed chwilą konspekt i potem przejść do wersji online i tam wykonać dalsze kroki. Jakbym miał Microsoft 365 to jest zainstalowane, to mógłbym zrobić obydwa kroki w tej aplikacji. Ciekawostką jest to, że w wersji anglojęzycznej z kolei wszystko mógłbym zrobić również w wersji online'owej, ale w wersji online'owej polskiej przynajmniej mi nie udało się znaleźć importu slajdów konspektu. No, takie oto, że tak powiem, bardzo potrzebne utrudnienia są zaserwowane, ale z nimi sobie za chwilę poradzimy. Dobrze, to co zrobić, żeby taki konspekt nasz wykorzystać i stworzyć prezentację? Pierwsza sprawa, mamy zapisany ten plik w Wordzie, on musi być zamknięty, bo inaczej nam się nie załaduje. No i tak, w PowerPoincie na karcie narzędzia główne wybieramy powiedzmy nowy slajd, rozwijamy je, wybieramy opcję slajdy z konspektu, znajduję ten nasz plik w Wordzie, klikam Staw i program sam zaczyna generować slajdy. No i widzimy, możemy tutaj szybciutko sobie zrobić podstawowe formatowania, na przykład to będzie slajd tytułowy, tak. I widzimy, co się wydarzyło. Jak gdyby te wszystkie nasze punkty, no nie są to piękne jeszcze slajdy, za chwilkę sobie z tym poradzimy, no ale już one są utworzone, tak naprawdę mamy ten szkielet prezentacji gotowy. Zróbmy jeszcze tak, że na tym slajdzie z sentymentem możemy powklejać część tych wykresów, które mamy. Weźmy na przykład ten sentymetr nasz. Nie jest aż tak istotne, jak to na tym etapie będzie wyglądać. Ja to sobie tak tutaj przerobię. Za chwilę to będziemy jeszcze optymalizować. Możemy tutaj dorzucić również ten czas. A niech to tak samo wygląda. Za chwilkę zobaczymy, czy coś tu można ładniej zrobić. Troszkę może mniejsze. O. No i tak dalej, i tak dalej. No, w sumie możemy. A co tam? Zobaczmy te Firesy jeszcze. Tak, przepraszam, to powinno być tutaj. Tu są jeszcze dwa slajdy. Mamy te nasze mapy słów. Dobrze. Taki podstawowy szkielet tej naszej prezentacji, jak widzicie, jest gotowy. To tak naprawdę kilka kliknięć. Rzeczywiście tutaj jeszcze troszkę więcej pracy trzeba wykonać. Ten background, zrobić te slajdy rozprowadzające z kolejnymi krokami, ale tak jak Państwo widzicie, szkielet jest gotowy, zajęło to dosłownie kilkanaście sekund. Zapisuję tę prezentację i za chwilę widzimy się w wersji online'owej. Szanowni Państwo, ja już otworzyłem tę naszą prezentację w wersji online'owej. No i pokażę Państwu, co z tymi slajdami możemy zrobić. Mianowicie od pewnego czasu w wersji
online'owej wersji subskrypcyjnej w ogóle, bo też i w stacjonarnej instancji tej aplikacji jest dostępna funkcja, która się nazywa projektant slajdów, która służy temu, jeżeli nie mamy czasu albo nie ufamy swoim umiejętnościom, a żeby przy pomocy kilku kliknięć poprawić zdecydowanie wygląd slajdów naszej prezentacji. De facto bez żadnej większej pracy. Za chwilę Państwo zobaczą, jaki to jest efekt, czy to jest akceptowalne, czy nie, to już Państwo sobie sami ocenią. Według mnie jest bardzo ciekawa funkcja, bardzo pomagająca. Oczywiście na koniec dnia trzeba nad tymi slajdami czasami jeszcze popracować, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, że przygotowaliśmy tę analizę, dosłownie mamy na to godzinkę, i nie będziemy mieli czasu, żeby te slajdy naprawdę dopieszczać. W mojej ocenie to, co tutaj zrobimy, będzie na taką ilość czasu, załóżmy, że jest tak wyznaczymy, naprawdę fajne i nawet ładnie wyglądające. Zacznijmy od slajdu tytułowego. Na karcie narzędzia główne mamy takie polecenie projektant, ono także się znajduje na karcie projektowanie. To wszystko jedno, gdzie to sobie wybierzemy projektanta i on wygeneruje ileś wariantów, jak ten slajd tytułowy może wyglądać. Warto dobrze się zastanowić, jak to miałoby być po to, żeby później kolejne slajdy były spójne. Ja wybiorę na przykład ten slajd trzeci. Idziemy ten akurat jeszcze jest do dopracowania, ale na przykład weźmy sobie slajd z kluczowymi wnioskami. Na przykład, który możemy tu wybrać. Tutaj mamy kilka opcji, możemy zobaczyć coś jeszcze. Oprócz tego może się nam pojawić. Na przykład ten. Nie jest może najpiękniejszy. To może ten. Niech będzie ten. Rekomendacje. I teraz jak już wybraliśmy sobie tamten slajd, to warto zwrócić uwagę, bo on potrafi... mamy tutaj też jeszcze kilka innych wariantów. Żeby kolejne były już spójne z tym pierwszym, żebyśmy tutaj nie stworzyli jakiegoś takiego tworu, że to efekt będzie odwrotny od zamierzonego. To znaczy, to chcielibyśmy zrobić ładnie, ale będzie to jakiś dziwny, pomieszany kolaż. Na przykład nie będzie taki. Mamy kolejny slajd. Co my tu mamy? Może trochę przesada. Na przykład ten. Tu troszkę inaczej to pokażmy. Layersy. Prawda, widzicie Państwo, to jest naprawdę bardzo szybki proces. Chyba ten będzie taki najlepszy. Kolejne kroki. I Q&A. Jeszcze zróbmy ten pierwszy slajd, już będziemy mieli komplet. I tym samym nasza prezentacja jest gotowa. Jak widzieliście Państwo, cały proces naprawdę jest krótki. Pozostawiam Państwa ocenie, czy to jest atrakcyjne wizualnie, czy nie. Jak widzicie, on dał też jakieś podstawowe animacje, prawda? Moim zdaniem, jak na taką ilość czasu pracy, a wszystko to wykonywałem w czasie rzeczywistym, czy na taką długość pracy, efekt jest całkiem udany. Szanowni Państwo, to wszystko, co chciałem Państwu przedstawić w trakcie tego szkolenia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne, a nawet jeżeli nie przydatne od razu, to przynajmniej na ten moment ciekawe. Na koniec chciałbym Państwa zaprosić do odwiedzin na moich blogach, różnych blogach, czyli michałszydejko.pl
oraz nowego bloga, który zobaczymy, czas pokaże, czy będę rozwijać, czy nie, w ramach serwisu medium.com. Linki do obydwu znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Zachęcam do odwiedzin tego kanału w przyszłości. Mam nadzieję, że będę publikować kolejne filmy. Trochę to, może nawet nie trochę, tylko mocno zależy to od informacji zwrotnej, jaką Państwo uzyskam. Będę bardzo wdzięczny za komentarz, co się podobało, co się nie podobało, co poprawić ewentualnie, a przynajmniej jeżeli się podobało, to tę łapkę w górę. Jeżeli Państwo mają ochotę, to zachęcam, żeby ten kanał zasubskrybować. To będzie dla mnie bardziej niż wyraźny sygnał, że jest przestrzeń, żeby tego typu filmy, tego typu materiały powstawały. Także jeżeli tylko Państwo mają chęć, to będę bardzo szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję za obecność, za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań na czacie. W dniu premiery jeszcze chwilkę na tym czacie pozostanę i mam nadzieję do zobaczenia.